Nawrocki właśnie wylądował w Ameryce. You must get kurwa some code because I not give you kurwa this PC kurwa. No, receive Michael, we leave kurwa with kurwa PC. Cześć, witam Was serdecznie. Jak w każdy poniedziałek chciałbym podziękować za wczorajszego live'a, rzecz jasna. Przywitać i podziękować nowym uczestnikom naszego live'a. Już chyba nie muszę wspominać, że jak zawsze wspaniale spędziłem z Wami czas. Także jeszcze raz wielkie dzięki za wczoraj i zapraszam na dzisiaj. Dzisiaj będzie o Batyrze, który poleciał sobie na wycieczkę do Stanów. No ale zanim zacznę, chciałbym też podziękować bardzo Agacie bo pełnego nazwiska nie powiem, za wsparcie mojego kanału. Agata, bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie, naprawdę bardzo to doceniam. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, dzisiaj będzie niestety znowu o Batyrze Nawrockim, nieprzeliczalnym, domniemanym, jak zwał, tak zwał, wiadomo o kogo chodzi. Sobie Nawrocki poleciał do Stanów załatwiać ważne sprawy dla Polski i Polaków. No, tak brzmi oficjalna kampania, znaczy propaganda sukcesu tych klakierów pisowskich, otoczenia pisowskiego, otoczenia Batyra. Jakiś czas temu Trump powiedział, że do niego głowy państw przyjeżdżają, no, że wszyscy do niego przyjeżdżają, by całować go w dupę. No, może nie wszyscy, no ale nasz Alfons przyjechał i całował aż dupę, aż czuł migdałki Trumpa. No oczywiście, rzecz jasna, była to oficjalna wizyta Nawrockiego. No, ja to traktuję bardziej jako taką prywatną wycieczkę nieprzeliczalnego do Trumpa. No, Trump go, co prawda, Batyra zachwalał, no ale wiecie jak to jest, no, swój chwali swojego. Choć mimo iż Trump go tak zachwalał, no to i ta cała oficjalna wizyta międzypaństwowa, no ale powitanie Batyra to było takie powitanie gościa trzeciej kategorii. Inaczej rzecz ujmując, Trump przywitał nieprzeliczalnego, można by rzec, zaocznie, to znaczy przywitał, ale nie osobiście, wysłał jakichś tam nieznanych urzędników, których zwykle wysyła do witania mało ważnych gości. Powitanie Batyra w USA bez Trumpa, nie było też tam wiceprezydenta, nawet nie było szefa protokołu dyplomatycznego, no bo miał pilniejsze sprawy. Ale powitała go pierwsza zastępczyni szefa protokołu dyplomatycznego. No, dobrze, że nie druga. No, powiem Wam, bardzo ważna wizyta. No, Nawrocki został przywitany po prostu jak wataszka jakiegoś mało znanego kraiku w Afryce. Także, moi drodzy, Batyra na lotnisku witały 3 osoby. Jakaś urzędniczka z 2 mundurowych, no a do miasta pewnie dojechał Uberem. No, gdzie Trump, gdzie bestia, gdzie szpaler wojskowych. No. Zostawię to bez komentarza, ale pamiętajcie, że to wielki, wielki sukces ekipy Batyra.
No ale równolegle, prawie równolegle odbyła się też wizyta robocza, nie wycieczka ministra Sikorskiego. Także moi drodzy, to w zeszły wtorek rano Polska jeszcze śpi, a Radosław Sikorski już na Florydzie rozdaje uściski, rzuca ciętymi ripostami, płynnym angielskim i wręcza nagrodę Solidarności opozycji kubańskiej, bo tak właśnie wygląda normalna dyplomacja. No a w tym samym czasie nasz Karolek pakuje walizkę do Waszyngtonu i najwyraźniej gubi instrukcję obsługi do własnego urzędu. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że do USA nie zabiera żadnego przedstawiciela MSZ, ani wiceministra, ani ambasadora. I wyobraźcie sobie, że nikt tam nawet nie wpadł na pomysł, że można by przynajmniej zabrać kogoś, kto od czasu do czasu bywa trzeźwy w polityce zagranicznej. Zostali tylko lojalni dworacy z Meliny Batyra. A jak wiadomo, kiedy otacza cię wyłącznie grono ludzi, którzy słyszą tylko swoje echo, można wpaść wpaść na pomysły tak wybitne jak propozycja ustawy zakazującej kompromitacji dla innych. No, chyba tutaj można powiedzieć rzecz jasna. Nie, żeby MSZ chciało. Wiceminister Anna Radwan z wdziękiem dyplomatycznym przypomniała, że może prezydent się jeszcze uczy. No, wtuliła to zdanie w takie aksamitne formułki, ale w praktyce powiedziała, no, nie zaprosili nas, bo są zajęci rozrysowywaniem mapy myśli politycznych flamastrami na lustrze w łazience. No, zresztą, moi drodzy, trudno tu się dziwić. Nawrocki traktuje prezydenturę, jakby to była runda w klatce MMA, a nie funkcja publiczna w ustroju parlamentarnym. Zamiast współpracy z rządem mamy wieczną szarpaninę, przepychanki o proregaty i manifestację siły, która przypomina bardziej napinkę na TikToku niż realne działanie. I dlatego chyba warto o tym powiedzieć wprost, dosadnie. Dobrze, że jest w obecnym rządzie Radosław Sikorski. Upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą błagać, Radek Sikorski to jest człowiek, który choć sam niepozbawiony licznych takich, nazwijmy to, przymiotów charakteru z pogranicza pychy i brawury, przynajmniej wie, że dyplomacja to nie impreza u wujka w remizie na wsi. W czasie, gdy prezydencka ekipa gotuje się do takiego, nie wiem, teatralnego wejścia w Białym Domu, Sikorski spotyka się z Rubio, rozmawia z demokratami, republikanami, szykuje grunt pod realne decyzje. I to jest, moi drodzy, różnica, taka koląca w oczy różnica. Jedni jadą, by zrobić sobie zdjęcie z Trumpem, inni lecą, by bronić interesów Polski. A Tusk to jest takim typem, który może cię przez pół godziny obrażać, uśmiechając się uprzejmie. Ten, co na pytanie, czy się pan nie boi, że prezydent Nawrocki pana osłabi, odpowie: nie, ja mu nawet życzę powodzenia.
Tusk to taki jedyny polski polityk, który umie być ironiczny w 6 językach jednocześnie, a jego polityczne riposty należą do nielicznych polskich eksportowych towarów klasy premium. No, i zanim ktoś powie, że przesadzam z pochwałami, powiem nie, Tusk i Sikorski są nie tyle świętymi, co przynajmniej świadomymi. Bo oni doskonale wiedzą, że świat to nie złudzenie, że każdy zamach na zdrowy rozsądek kosztuje więcej niż inflacja w Turkmenistanie. I że polityka zagraniczna to nie serial, w którym bohater rzuca zrobimy to po swojemu i wszystko się udaje. No, z kolei w Pałacu Prezydenckim tak powiało, powiem wam, klimatem produkcji klasy B. A czemu o tym wspominam? Bo rzecznik Batyra Liśkiewicz, równie elegancki co złośliwy, uznał, że instrukcje z MSZ dla prezydenta to żart. No powiem wam wręcz cudownie. Czyli równie dobrze prezydent mógłby jechać do USA ze śpiewnikiem harcerskim i płytą Ich troje. W końcu wszystko jedno, co powie, i tak potem jego ludzie uznają, że zrobił to w imieniu wszystkich Polaków z przeszłości i przyszłości. No, zrobił to po prostu dla dobra ojczyzny. No ale z drugiej strony, no może trochę panikuje, znaczy nie tyle co panikuje, no ale może powiem tak, no spokojnie, dzisiaj mamy jeszcze Sikorskiego w Miami, znaczy mieliśmy, mamy jeszcze Tuska, który rozumie, że czasy się zmieniły i że w polityce trzeba mieć nie tylko charakter, ale i kalendarz. Bo jeśli dalej pozwolimy, by politykę zagraniczną robiono z poziomu, nie wiem, Instagrama i monologu z chłopców z ferajny, to moi drodzy, za chwilę obudzimy się z Trumpem w jednej ręce i z karteczką z IPN-u w drugiej. A świat będzie się śmiał tak jak my się śmiejemy teraz. Z trwogą, ale jednak, bo no, inaczej po prostu się nie da, moi drodzy. Pieszczoty się skończyły. Pojechaliście do Stanów Zjednoczonych, okej. W pierwszej części wypowiedzi powiedziałem, co myślę o wizycie samej Nawrockiego. Zaś sam pan prezydent Nawrocki powinien się ogarnąć i naprawdę przemyśleć, kto go otacza. Bo to, co zrobił Bielan po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem, jest rzeczą niebywałą, skandaliczną, zawstydzającą. Powinniście się wstydzić. Kancelaria prezydenta, z której wycieka notatka służbowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Panowie, my gadamy o poważnych sprawach. To nie jest piaskownica. Niech pan wytrzyma. Nie jesteście w krótkich majtkach, tylko w poważnej polityce. I nauczcie Andruszkiewicza, Boguckiego i innych waszych ministrów tego, że robimy dużą politykę. Pan dzisiaj mówi o Klichu. Panie ministrze, ja dzisiaj z Klichem rozmawiałem. Panu coś powiem. Klich jakby zrelacjonował mi spotkanie z panem Przydaczem. Ładnie. 2 tygodnie temu w czwartek. Skoro ten Klich jest taki nieakceptowalny i tak bardzo się go wstydzicie i Nawrocki jest takim dyplomatą, a Klich nie, to co Przydacz robił ponad 2 godziny u Klicha i pytał, co trzeba powiedzieć w rozmowie z Trumpem, jak się zachować, jaką politykę, strategię przyjąć. On się zachował merytorycznie prawidłowo, tylko niech pan teraz nie udaje tutaj jakiegoś gościa, który będzie opowiadał o biletach do Białego Domu. Sikorski pojechał do Stanów Zjednoczonych, spotkał się z szefem Komisji Spraw Zagranicznych, szefem Komisji do Spraw Wywiadu, z głównym doradcą ekonomicznym Trumpa, z głównym doradcą do spraw Ukrainy. A chce pan, żebym powiedział kuluary spotkania? Chce pan, żebym powiedział o kuluarach braku spotkania prezydenta Nawrockiego ze speakerem kongresu, z Johnsonem? Chce pan, żebyśmy o tym wszystkim rozmawiali w studio? Jak do tego spotkania nie doszło? I na końcu chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powiedział pan, Sikorski kupił bilet do Białego Domu. Proszę pana. $50 zapłacił. Może pan naprawdę próbować przez wiele lat i nie dorośnie pan do pięt Sikorskiemu. Sikorski był w Białym Domu i odbywał rozmowy 100 razy częściej
częściej niż pan tam był i nie zapowiada się, żeby kiedykolwiek pan tam trafił. Jest pan bezczelny, niegrzeczny, ale bilety do tak z Białego tego pan Domu, jest znany. kończąc, chcę panu powiedzieć, że bilety do Stanów Zjednoczonych i do zachodniego świata to wy sprzedawaliście na etiopskich rynkach za czasów waszego Wawrzyka. I taka jest prawda. Powiem wam, moi drodzy, że właśnie w ten sposób tak powinno się rozmawiać z tymi pisowskimi przygłupami, bo inaczej ich nazwać nie można. Walić prawdą prosto w pysk, żeby się nie nadążyli i wycierać tą prawdą. Pisowcy też unikają tego lub bagatelizują lub ośmieszają spotkanie Sikorskiego z Rubio. Ale Marco Rubio, sekretarz stanu USA, powiedział: wasz rząd w Polsce, nie wasz prezydent, tylko wasz rząd w Polsce, to niezły sojusznik na rzecz wolności. No, można powiedzieć Grinch przerażony, bo oto wali się w ruinę cały ten misterny plan napuszczania Trumpa na Tuska. Ta pisowska tępa propaganda po prostu posypała się jak domek z kart. I tutaj przypomnę, 2 września, tu chodzi o jeszcze, że Polska została zaproszona na szczyt G20. Oczywiście, jak wiecie, pisowcy, jak nie mają własnych sukcesów, to kradną cudze. To jest standard. Na ten przywilej, na to wyróżnienie pracowała cała Polska, wszyscy Polacy. Nie, że Batyr pojechał, się uśmiechnął, dupę wylizał i Polska została zaproszona na szczyt G20 jako członek, bo to tak nie działa. 2 września tego roku minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski poinformował po rozmowie z sekretarzem stanu Marco Rubio, że zwrócił się do władz Stanów Zjednoczonych jako przyszłej prezydencji G20 w 2026 roku o zaproszenie Polski do udziału w obradach grupy. Jako uzasadnienie wskazał przekroczenie przez Polskę progu gospodarki o wartości powyżej $1 biliona. Informacja o sprawowaniu przez Stany prezydencji G20 w 2026 roku została wcześniej potwierdzona przez rząd Australii. A ten żałosny po prostu samozachwyt Nawrockiego jest z pewnością bezkonkurencyjny. Zaproszenie na szczyt G20 to nie zasługa wizyty Nawrockiego, tylko rosnącej dzięki rządowi gospodarki. Pozostanie wojsk USA to nie efekt uporu Nawrockiego, tylko coraz większych nakładów na obronność. No po prostu Nawrocki i ta cała pisowska wierchuszka powinna zejść na ziemię. Ale powiem wam, ta cała radość ekipy Nawrockiego z powodu zaproszenia Polski do grona państw G20, która stała się między innymi możliwa dzięki sukcesom gospodarczym rządu obecnego, przypomina takie stare powiedzonko: przyczepiło się gówno do statku i krzyczymy, płyniemy. O tym pisowcy nie mówią, że Sikorski starał się miesiącami o przyjęcie do G20, ale Nawrocki ogłosił to w minutę. Tak czy inaczej Polacy wygrali. Ja tutaj raczej zdecydowanie biję brawo dla Radka Sikorskiego i rządu Tuska. Ciężko pracowali przez ostatnie 2 lata, by sukces gospodarczy rządu został zauważony na świecie. A to zawłaszczenie, bo tego chyba inaczej nazwać nie można, to zawłaszczenie przez PiS i Nawrockiego sukcesu całej Polski jest po prostu słabe. Pozycja Polski jest silna, bo ciężko na to wszyscy pracowaliśmy od 1989 roku. Polityka zagraniczna jest jedna i kieruje nią rząd.
No i super, powiem wam, super, że Nawrocki, wyobraźcie sobie, według PiS-u zwiększył PKB w miesiąc i dostaliśmy się do G20. No chyba, że już teraz to kryterium no, nie odgrywa roli, bo trzeba tylko miło poprosić o zaproszenie. Czyli w Polsce jest kryzys, jak cały czas opowiada PiS, no właśnie nie wiem, czy teraz jest kryzys, czy jest postęp, bo nie nadążam tutaj momentami za pisowcami. No ale jak zaprosili na G20, no pewnie urok osobisty Nawrockiego tak podziałał na Trumpa. Powiem, drodzy pisowcy, że wasze myślenie i wypowiedzi są jednak lekko, delikatnie rzecz ujmując, popierdolone. Za sprawą 8 lat rządu Zjednoczonej Prawicy, prezydentury Andrzeja Dudy, polska gospodarka naprawdę rozwinęła się w sposób widoczny. Jest także i doceniane przez stronę amerykańską. Amerykanie zauważają fakt, że jesteśmy już w pełni uprawnieni do tego, aby rozpocząć proces dołączania do grupy G20. Moi drodzy, nie wiem, czy ja się przesłyszałem, czy wy słyszeliście przed chwilą to, co ja słyszałem, że to dzięki rządom PiS i Dudzie Polska została zaproszona na szczyt 20. Przepraszam, próbuję mocno się powstrzymać od śmiechu, no ale wiecie co? Ten gość z twarzą karpia wyciągniętego z wody, no pojechał, powiem wam, po bandzie. Nie wiem, czy naprawdę są ludzie, którzy w to uwierzyli. Mieliście tutaj przed chwilą najlepszy dowód na to, jak oni nie tylko kradną publiczne pieniądze, oni kradną też sukcesy wszystkich Polaków. Oni sobie to przypisali. Po prostu jak ten filmik znalazłem, odsłuchałem go chyba z 4 razy, bo nie wierzyłem własnym uszom. Ale powiem wam, że no, Kurski jednak miał rację, mówiąc, że ciemny lud wszystko kupi. I teraz tak z czystej ciekawości, bo naprawdę nie nadążam nad tokiem myślenia pisowców i tutaj, no bo nie jestem psychiatrą i to specjalistą, więc proszę wyjaśnijcie mi, jak to możliwe, że Polska została zaproszona na prestiżowy szczyt G20, jeśli według PiS-u i Konfederacji, no według tej całej pseudoprawicy, stan polskiej gospodarki to dno. Źle, niedobrze, zapaść finansów, tragedia, zbankrutujemy, bo Donald Tusk z Andrzejem Domańskim źle rządzą. Rozpieprzyli kraj, zadłużyli kraj, no jest po prostu tragedia. Takiego kraju w zapaści przecież nikt by nie zaprosił na forum międzynarodowego suwerennych państw, które służy rozwiązywaniu lub zapobieganiu kryzysom gospodarczym na świecie. Drodzy pisowcy, tam się nie wchodzi, bo się siedziało obok Trumpa. Tam się nie zaprasza krajów w ruinie, jak wy nazywacie nasz kraj teraz. I powiedzcie mi do cholery jasnej, proszę powiedzcie mi, wyjaśnijcie mi, jak wam to się wszystko klei oraz czy i co wy bierzecie za pewnik, bo ja naprawdę teraz tutaj tak troszeczkę siedzę w tych tematach, ale w tym waszym toku myślenia przyznaję, pogubiłem się kompletnie.
Klub największych i najbogatszych gospodarek świata, a tymczasem i prezydent i PiS uparcie powtarzają, że Polskę czeka kataklizm i gospodarcze załamanie. Zadłużamy się w tempie szybszym niż Edward Gierek. Mamy rekordowo wysoki deficyt. Tu słyszymy o dramacie, a tu premier niedawno mówił, że wartość polskiej gospodarki, czyli PKB, to już ponad $1 bilion. Polska jest, no powiedziałbym, bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o tempo wzrostu. A dodatkowo o G20 jeszcze przed Karolem Nawrockim mówił minister Sikorski po spotkaniu z sekretarzem stanu Marco Rubio. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych. I co na to PiS? Jak pan połączy te dwa żywioły narracyjne, że jest źle i dobrze? Panie redaktorze, PKB rośnie, wchodzimy do G20, ale jak pan popatrzy na dalej drugą, jest źle. popatrzy na sytuację finansów publicznych, to jest dramat. Czyli jest i dobrze, i źle. Opcja władzy kpi. Widać, że tu nastąpił jakiś rozjazd. Rozjazd? Dramatyczny. Prezydencki minister, by uniknąć tego rozjazdu, po prostu pominął istnienie rządu Donalda Tuska. G20 dla Polski to zasługa PiS-u i kropka, usłyszeliśmy. Za sprawą 8 lat rządu Zjednoczonej Prawicy prezydentury Andrzeja Dudy. Delegacja prezydenta i on sami jeszcze w Waszyngtonie nie szczędzili rządowi przykrych słów. Nie radzi sobie od 2 lat w relacjach polsko-amerykańskich. Donald Tusk raczej nie ma wstępu do Białego Domu. Takie słowa nikomu nie pomagają, pada odpowiedź. Ja mam zasadę i staram się jej trzymać, żeby Polacy o Polakach źle nie mówili. Z Waszyngtonu Karol Nawrocki pojechał do Watykanu na spotkanie z papieżem. Spotyka się także z premierką Włoch Giorgią Meloni. No dobra, ale troszeczkę odbiegłem od tematu, odrobinkę, bo tam o wizycie u Meloni to raczej nie będę mówił, może jak starczy czasu jeszcze coś powiem na temat wizyty w Watykanie, jako tam ciekawostkę, ale chciałbym się teraz skupić na tej wizycie nieprzeliczalnego u Trumpa. No, tak czy inaczej, można by rzec, no i wylądował Alfons na amerykańskiej ziemi. Setki ludzi przyszło go przywitać, podziękować i zrobić sobie z nim zdjęcie. A nie, moi drodzy, tutaj coś mi się pomyliło. To było z Lechem Wałęsą, spotkały się setki ludzi i chcieli sobie robić z nim zdjęcie. Nie z nieprzeliczalnym. Niepoliczalnego natomiast witała jakaś urzędniczka z Białego Domu, co to jej nazwiska nikt chyba nawet nie zna. Pierwszej tak zwanej damy z batyrem nie było, no ale nie ma się co czepiać, gdyż jest to wizyta robocza. Podczas takich wizyt ta pierwsza dama jest po prostu niepotrzebna. No oczywiście później według telewizji za rubliki na trasie przejazdu na cześć Nawrockiego wiwatowały tłumy, kobiety piszczały, niektórzy prosili o błogosławieństwo, reszta mdlała z wrażenia, a w powietrzu latały biustonosze, męskie slipy i inne części garderoby. No, można by powiedzieć, cały świat wstrzymał oddech, no ale fakty są zgoła inne. Ba fakty są takie, że Trump nie pozwolił przejechać się swoją bestią. Zakwaterował go tam, gdzie nakazuje protokół, czyli w Baylor House, i nie ma się co zachwycać, że zawisła tam polska flaga, bo to też jest zwyczaj. To mówię do tych wszystkich wyznawców sekty PiS i telewizji za rubliki. W tym domu głowa państwa, która mieszka, tam wisi taka flaga. Nie ma żadnego wyróżnienia. No ale powiem wam, że trochę się obawiałem. Nie to, co powie Trump, bo to jest przewidywalne. To jest... Trump powiedział to, co było do przewidzenia, czyli to jest mój przyjaciel Karol, bo ja mam tylko najlepszych przyjaciół, ludzie wspaniali, ludzie
podchodzą do mnie i mówią, że tylko ja mogę mieć takich przyjaciół, inni nie mogą, bo ja zasługuję na takich. Tak mi mówią, żeby mieć najlepszych przyjaciół, samych najlepszych, cudownych przyjaciół. A ty się nazywasz, zapomniałem jak, satyr, batyr? Powiem wam, że przed tą całą wizytą obawiałem się bardziej o to, jak wielką szkodę zrobi ten niepoliczalny. Jakie będą szkody, ile czasu zajmie ich naprawianie. No i tutaj powiem wam też, że zgadzam się z Elizą Michalik, która powiedziała, może czas pomyśleć o wprowadzeniu do polskiej konstytucji instytutu impeachmentu, czyli procedury usunięcia prezydenta z urzędu, na przykład gdy łamie konstytucję lub przekracza swoje uprawnienia, działając na szkodę państwa i obywateli. Chciałem tam jebnąć gipsem, to ten gips, kurwa, jakiś szybko wiążący kupiłem, wypierdoliłem, kurwa, całe wiaderko z tego. Rozmieszałem gips, kurwa. 5 minut zasło na kamień, kurwa, nie mogłem tego roztegować. Wypierdoliłem do śmieci, kurwa. Kupiłem zaprawę normalną tynkarską, zbiłem ten tynk, co tam popuchło, tam po niemieckie tam, kurwa, trzcina pod tynkiem. Jebłem siatkę, otynkowałem tą siatkę, kurwa. Zarzuciłem, kurwa, tym szprycem. No i to, że się obawiałem, że Batyr tam szczeli gafę, to było uzasadnione obawy. No na przykład jeden z wielu, no tutaj gdy Trump zapytał się Batyra, czy dobrze wymawia jego nazwisko Nauroki, to Batyr ze strachu przytaknął, no po prostu brak godności, podnóżek Nauroki. Mógł poprosić, żeby pomarańczowy nazwał go Batyrem, łatwiejsze w wymowie. I druga sprawa, no jego angielski. No powinien wziąć jakieś korepetycje u swojego poprzednika Andrzejka, bo wyobraźcie sobie, że Batyr zabłysnął swoim płynnym angielskim. Amerykanie zrobili piękny gest, pożegnając pilota który tragicznie zginął. Batyr mógł po prostu milczeć, ale nie, on musiał pokazać po prostu swoją głupotę. Batyr powiedział to w przetłumaczeniu z angielskiego na polski. I tutaj cytuję. Pilot F-16 zginął niebawem. Dziękuję panu Trumpowi za pamięć o 2 dzieci pilota, które zginęły. No powiem wam, pisowcy, toście se kurwa wybrali prezydenta. Thank you for this gesture that F-35 opened our meeting. Major Krakowian was one of the best Polish pilots, well-honed Polish pilots, and he died. He lost 2 children, so it was a great tragedy in He was a legend in Poland, actually, a legend as a pilot. He was an incredible pilot. And I think he went to the Air Force Academy, actually. But he was a fantastic pilot, and it was a big setback. The people of Poland are very, very sad. So we thought we'd do that. No ale moi drodzy, co było do przewidzenia i nie było tutaj żadnego zaskoczenia, Batyr ogłasza swój triumf. Po spotkaniu w gabinecie owalnym, gdy już dziennikarze zostali grzecznie odstawieni za barierki, rozpoczął się, chyba tak można nazwać, drugi akt tego spektaklu, tym razem w wykonaniu właśnie Nawrockiego i jego świty. Jeśli w Białym Domu grano amerykański kabaret z Trumpem w roli głównej, to Batyr w Blair House rozpoczęła się polska operetka z trąbami, fanfarami, bębnami, w której głównym solistą był samozwańczy przywódca regionu Batyr.
Batyr wszedł na mównicę i odtrąbił. I tutaj cytuję. Jestem przekonany, że w zakresie bezpieczeństwa realizujemy agendę polską, nie zastanawiając się, jak wyglądają pewne emocje polityczne. Ja dziś w Waszyngtonie reprezentowałem rację państwa polskiego, wykonując zadanie, którego polski rząd nie potrafił wykonać. Powiem wam tak, kibolski ring, na którym uczył się zasad polityki, najwyraźniej okazał się wystarczającą szkołą dyplomacji, bo Nawrocki ogłosił się jedynym zdolnym do rozmów z Ameryką. Powiem wam, moi drodzy, że coś dziwnego dzieje się z polskim, tym całym komentatorium. Wizyta Nawrockiego, okrzyknięta jako udana, bo Nawrocki przyjechał, stał, potem siedział, ubrał garnitur, nie wziął publicznie snusa, no i powiedział 3 zdania i podał 2 razy rękę, no jednocześnie zignorował ambasadora Klicha i wyraźnie prowadzi wrogą wobec rządu agendę, wobec rządu, który politykę międzynarodową prowadzi. Jakie są kryteria udanej wizyty? Gdzie stawia się poprzeczkę na podłodze? Powiem wam, to jest po prostu tragiczne. No i jeszcze ta nieudolna polityka obecnego rządu, którą tak głośno Batyr i ta cała ekipa ogłaszają wszem i wobec. No to popatrzmy. Pierwszy lepszy z brzegu przykład. Kosiniak-Kamysz gości w Polsce Hastinga, szefa Pentagonu. Szefa Pentagonu zaprasza do USA. Radosław Sikorski spotyka się z Mario Rubio, doradca Donalda Trumpa, chwali polski rząd. No, powiem wam, że całkiem nieźle, jak te relacje rządu Tuska z administracją Trumpa, jak na narrację PiS, że ich nie ma. No i to paniczne, ostentacyjne unikanie włączenia ministra spraw zagranicznych do wizyty Nawrockiego w Białym Domu, no może dowodzić w sumie chęci uniknięcia pokazania zerowych rezultatów rozmowy. Może też być chęci uniknięcia wycieku pewnych ustaleń do rządu, opinii publicznej. Mogą być obawy przed zawiadomieniem rozmowy przez ministra i pokazaniem nieudolności, amatorszczyzny ekipy Nawrockiego. Jak tu myślicie, która hipoteza jest trafna? Tak czy inaczej, no, jak według mnie to wszystko wygląda fatalnie, ale dla naszego kraju. One more point, and it's important. Your government in Poland has been an extraordinary ally in the cause of liberty and freedom. There are other countries that were liberated from the yoke of tyranny and can be helpful from time to time, but there is none in the world that's been more helpful, more steadfast, and more aligned with us, including in Cuba, than the government of Poland. No ale wróćmy do tego przedstawienia, tej żałosnej farsy w wykonaniu Nawrockiego. Według niego premier i cały rząd to tylko, jak sam stwierdził, ludzie, którzy nie radzą sobie od 2 lat w realizacji relacji polsko-amerykańskich. No i objawił nam się tutaj genialny strateg, wódz, dyplomata, no pełen etat, no przywódca pełną gębą. Potem, moi drodzy, było tylko jeszcze lepiej. Jak powiedział Batyr w tym wywiadzie, pracujemy z USA nad dużym projektem. Zakomunikował z powagą, jakby, nie wiem, zdradzał kulisy programu kosmicznego NASA. No i zaraz dodał.
Od jutra sekretarz Hexteng i minister Cęckiewicz będą przygotowywać rozwiązania, które będą dobre dla Polski. No i tutaj, moi drodzy, nastąpił moment kulminacyjny tej całej farsy. Cęckiewicz, znany z tego, że nie ma dostępu do informacji niejawnych, miałby współpracować z sekretarzem obrony USA. Dobry żart, nie? To można porównać tak jakby, nie wiem, ochroniarz z klubu nocnego negocjował kontrakt na budowę lotniskowców. No ale kto by się przejmował takimi detalami? Skoro fiesta trwa, to każdy może chwycić za przysłowiowy bębenek. I tutaj pojawia się Adam Bielan. By dorzucić swoje 3 grosze, no i przydacz od razu zadał w te swoje trąby propagandy. No powstał, powiem wam, chór, który wtórował temu genialnemu strategowi i wodzowi Batyrowi. No, Polska jest liderem regionu, Polska ma projekty, Polska będzie miała więcej amerykańskich żołnierzy. Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem, powtarzał Nawrocki. Jakby cytował, nie wiem, reklamę proszku do prania. Kulisy zamkniętego spotkania, które sam opisywał, brzmiały jak notka w podręczniku dla początkujących polityków. Potępiał Putina, zaprosił Trumpa do Polski, dostał zaproszenie na G20 na Florydzie, a do tego dorzucił inicjatywę Trójmorza i amerykański gaz. No pełen koszyk sukcesów, niczym kibol po meczu, który wyniósł z trybun wszystkie trofea, jakie się nawinęły. Proszę też pamiętać, że nasz budżet jest bardzo obciążony spłacaniem kosztów długu, które zaciągnęli nasi poprzednicy. Wszystkie długi, które około 100 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, to są odsetki, które są płacone w tegorocznym budżecie z tytułu zadłużenia, które było zaciągnięte przez rząd Zjednoczonej Prawicy. To są olbrzymie koszty spłacania tych zobowiązań wówczas zaciągniętych. Moi drodzy, tak się zastanawiam. Biały Dom ma 132 pokoje. Piękny ogród, 3 windy, warty na pewno wiele milionów dolarów. Trump ma prawie 80, no i na 100% nie kontroluje wszystkiego, co mu się podkłada do podpisu. Jak myślicie, Nawrocki przepuścił taką okazję? No, w sumie mógł zaproponować opiekę za mieszkanie, prawda? No ale dobra, pomińmy to. Wracając do tematu, na koniec Nawrocki, taki rozemocjonowany, rzucił weter. Cieszę się, że realizuję swoje założenie i będę to robił z pełną konsekwencją. Po nim wystąpili tłumacze, rzecznicy, ministrowie. Każdy chciał dołożyć, że tak powiem, tą swoją przysłowiową fanfarę. I tak z poważnej wizyty dyplomatycznej zrobił się taki marsz radości. Cyrk, fiesta, parada sukcesów, w której rolę stratega i wodza odegrał człowiek, który jeszcze niedawno uczył się retoryki, skibicowania przyśpiewek. No i tutaj aż chciałoby się zapytać, czy naprawdę czym naprawdę jest ten duży projekt, o którym mówił, ten tajemniczy duży projekt. Bo na razie wygląda, jakby polegał głównie na graniu na pisowskich bębnach. Kończąc temat tej wizyty w Białym Domu, powiem tak. Można się tylko domyślać, jak przebiegała rozmowa zamknięta dla mediów. Można też przypuszczać, że Marco Rubio przekazał wcześniej pomarańczowemu to, co trzeba.
Trumpek zawsze korzysta z jego informacji przed spotkaniem z każdym gościem Białego Domu. Batyr na konferencji po tym spotkaniu nagle ładnie mówił o Ukrainie i nazywał Putina agresorem. Czyli chcąc, nie chcąc, wszedł w taką kotabolicję z linią polityki zagranicznej rządu. Ciekawe, jak to pociągnie przy swojej ustawie o pomocy Ukraińcom. No troszeczkę się znowu będzie to żarło. Cała reszta to taki przekaz dla czopków z otoczenia Alfonsa i przekazy z Ruspubliki. No, po prostu jest cudownie, a tak naprawdę to wszystko jest nieważne. A jeszcze taki krótko, to już taka końcówka, no, bo tego żadna ta pisowska telewizja wam nie pokaże, o tym nie powie. Pamiętacie może robotników remontujących Biały Dom po ataku, Pałac Króla, i jak Trump rzucał im czapki i rozdawał medale. Nie wiem, czy to pamiętacie. Po wyjściu kamer i dziennikarzy tak samo potraktował tego turystę Kibola z Polski. Nie ruszając dupy z fotela, podarował mu garść jakichś tam błyskotek ku radości Batyra. No, Batyr cieszył się jak dziecko z cukierków. Zaznaczę, że takie samo żelastwo rozdawał na kilogramy. Odkrycie towarzyskie sprzątacz apteki, czyli Bartek, też rozdawał to wszystko na kilogramy ku ucieszy gawiedzi. No, co tutaj więcej dodać? No, myślę, że temat Alfonsa w Ameryce zamknę, ale jeszcze chciałbym na chwileczkę tylko właśnie wizyty w Watykanie. Nawrocki poleciał sobie do Rzymu na audiencję papieża. No, oczywiście to, że tam poleciał na audiencję, okej, nie ma nic do tego, ma takie pełne prawo, ale jest zawsze jakieś małe ale. O co tutaj, może inaczej. To ale to jego szanowna, że tak się wyrażę, małżonka. Bo wyobraźcie sobie, że szanowna małżonka Batyra przyleciała wojskowym samolotem z całą rodzinką, oczywiście na koszt podatnika, żeby pocałować pierścień papieża. Nie mogła polecieć, nie wiem, liniami rejsowymi, no przecież chyba ochronę mają dobrą. Ona wojskowym samolotem na koszt podatnika poleciała sobie do Rzymu, żeby ucałować pierścionek papieża. No ale to żona, może się czepiam, bo to żona prezydenta, to ona może se latać na koszt podatnika gdzie chce, jak chce, kiedy chce. W końcu kto zabroni biednemu bogato żyć, prawda? Ale nie to mnie, powiem tak, ubodło jeszcze aż tak bardzo. Bo moi drodzy, Nina Nawrocka, siostra domniemanego Batyra, wzięła udział w audiencji u papieża. Ciekawe, kto pokrył koszta jej podróży, bo oczywiście też leciała wojskowym samolotem. No, pewnie tam jeszcze ciotki, wujki przy okazji, tylko tu akurat nie pokazane, ale pewnie całą rodzinkę wziął. No, w końcu podatnik to pokryje. A według mnie mógł wziąć pana Jerzego z DPS-u, którego tam posłał. No papież by się wzruszył, a Karolek spełniłby w końcu obietnicę troski o niego. No ale to jest tylko moja taka hipoteza, także tutaj
tutaj no, nie będę, że tak powiem, w to wnikał. No, także Karolek sobie odwiedził, ściągnął rodzinkę. No, wizyta była jaka była. Załatwił wielkie gówno, wielkie fanfary, wielkie pompy. I tak się zakończyła, zakończył taki, nie wiem, wielki amerykański sen Batyra. Tak czy inaczej, no, Kaczyński ma nową swoją pacynkę do tłumiania ludzi, do wykonywania jego poleceń, bo nie oszukujmy się, prawdziwym prezydentem nie jest Batyr, tylko Kaczyński, bo to Kaczyński decyduje to, co Batyr będzie robił. I na tym chyba zakończę. Jeszcze raz Wam bardzo wszystkim dziękuję za wczorajszego live'a. Bardzo mi miło też witać nowych uczestników tego live'a. Wpłacającym też oczywiście z całego serducha dziękuję. W Sucharze Dnia, bo mnie zainspirowaliście tym, bo tego nie widziałem, ale znalazłem tą miesięcznicę Batyra, jak obchodzili pisowcy. Powiem Wam, że nie wierzyłem własnym oczom i uszom, że ludzie mogą być aż takimi debilami, bo inaczej tego nazwać nie można. Zresztą zobaczcie to sami i sami ocencie. Dla mnie ci ludzie nadają się po prostu do psychiatryka. To tyle. Dzięki Wam jeszcze raz i widzimy się przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.